Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj witam Was tak całkiem nietypowo, choć już jeden taki odcinek był, gdzie zabrałam Was do Arboretum w Wojsławicach, a tym razem postanowiłam zabrać Was a w zasadzie nie będę na razie tylko mówić, w czasie drogi odkryje się, gdzie Was zabieram. Tymczasem napawajmy się tym cudownym widokiem, czyli słońcem za szybą samochodu. Tego słońca brakowało nam już od wielu dni. Jak nastąpił ten dzień, stwierdziłam, że musimy się gdzieś ruszyć. Także wybraliśmy się w taką krótką podróż w okolice Wrocławia. Jest to miejsce około 1,5 godziny niecałe drogi od Wrocławia. Tutaj widzicie Ślęże w oddali i zmierzamy już w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Po drodze widziałam dużo stad saren i był to cudowny widok. I przy okazji zachęcam wszystkich, żeby odwiedzili Dolny Śląsk, ci, którzy tutaj nie mieszkają, a ci, którzy mieszkają, to żeby zgłębili nasze okolice, ponieważ na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo miejsc ciekawych. Ci, co lubią zwiedzać, no to dużo jest zamków, takich ciekawych miejsc historycznych. Mamy góry, mamy doliny, pagórki, wzgórza, na przykład niemczańskie, na których położone właśnie jest to arboretum, które Wam pokazywałam w poprzednim filmie. I myślę, że jest co zwiedzać tutaj u nas. Tu jeszcze na załączonym obrazku widzicie Ślęże, która już się oddala. Tu przybliżenie. Ślęża i Radunia. To większe do Ślęża, tam to mniejsze w oddali to Radunia. Jesteśmy już coraz bliżej miejsca docelowego. Za chwilę będziemy mogli podziwiać w oddali góry Sowie, które są po prawej stronie drogi. No i już niedługo będziemy wjeżdżali w Kotlinę Kłodzką. I bardzo lubię ten moment, bo to jest taki moment, kiedy widać to oddzielenie tego świata płaskiego, dolin od gór. Wchodzi się w taką w zasadzie nieckę otoczoną górami i dlatego to się nazywa Kotlina Kłodzka. Naprawdę cudowne miejsce. O, właśnie już tutaj możemy zauważyć góry otaczające Kotlinę Kłodzką. No i zobaczcie na drogowskazy. Jedziemy do Barda. Miasto to niestety zostało dotknięte powodzią we wrześniu tego roku i będziecie mogli zobaczyć skutki przynajmniej w tym miejscu, w którym postawiliśmy samochód, a było to przy przystani pontonowej, gdzie zresztą też bardzo polecam to miejsce, gdzie są spływy właśnie kajakowe, pontonowe. Naprawdę świetna rzecz, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. No i jesteśmy tutaj. Ta rzeka to jest Nysa Kłodzka i to jest ta rzeka, która przysporzyła wszystkim jak najwięcej szkód w tym roku. No i tutaj zaraz będziemy się udawali na szlak. Zabieram Was na drogę do Kalwarii. I Kalwaria to jest szczyt Góry Bardzkiej. Do samego szczytu nie doszliśmy, no ale zabiorę Was do obrywu skalnego, z którego rozpościera się cudowny widok. Tutaj mamy kapliczkę Marii,
i będziemy szli dalej tą drogą krzyżową w górę. Niestety ta droga nie wygląda już tak jak przed powodzią. Zrobiła się alternatywna droga tego strumienia, który dosłownie zniszczył całą tą drogę. Tutaj jeszcze tak nie będzie widzieć, ale widzicie tylko kawałek, no, że wszędzie są powalone drzewa. Ten strumyk się podzielił jakby na dwie części. Tutaj jest już część taka, którą można było normalnie iść, ale ta na początku naprawdę była nie za ciekawa i jak wcześniej była opisywana jako trasa dla bobasa, no to teraz na pewno nią nie jest. Zmierzamy w kierunku źródła Maryi. Obraz nad wejściem przedstawiający Jezusa i Samarytankę przy studni Jakuba namalował w 1895 Knauer z Nysy. Podobno w 1672 miało tu miejsce cudowne uzdrowienie młodego Czecha. Od tego momentu źródlana woda uważana jest za leczniczą, szczególnie pomocną w chorobach wzroku. Tu jesteśmy już na schodach w kierunku tego obrywu skalnego, ale powiem Wam, że te schody to nie wiem, czy jest to dobry pomysł. One są od siebie oddalone o jakieś 2 kroki każdy schodek. Ciężko się po nich wchodzi, ciężko się po nich schodzi, także nie wiem, co to za pomysł z tymi schodami. Dzisiaj czuję zakwasy po nich. No i jesteśmy już przy tym obrywie skalnym, nawet jest apteczka pierwszej pomocy, no i schodzimy na dół. I powiem Wam, jeżeli ktoś ma lęk wysokości, bo ja mam lęk przestrzeni, to trochę miałam stracha, ale ten, kto ma lęk wysokości, to powiem Wam, że może mieć lęki przed tym widokiem, bo wchodzi się w taką otwartą przestrzeń. Zresztą zobaczcie. Widok jest przecudowny. Załapaliśmy się jeszcze na przejeżdżający pociąg na dole drogą kolejową. W dole widać Nysę Kłodzką i most. Piękny widok na całe miasto. I chyba nie będę już więcej Wam nic mówić. Zostawiam Was z tym pięknym widokiem. Napawajcie się nim tak jak ja wtedy. Tu jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Jest ławeczka, można sobie usiąść. Są takie platformy też do siedzenia. Można sobie poczytać co nieco o regionie, gdzie się znajdujemy. No i co? I za niedługo będziemy się udawać już w drogę powrotną. Ale zanim to nastąpi, no to jeszcze usiądźmy sobie na ławeczce. Jeszcze przez chwilę napawajmy się tym cudownym widokiem. Jest listopad, słońce chyliło się ku zachodowi, także aby nie wracać po ciemku, udaliśmy się już w drogę powrotną. Tymi samymi schodami, którymi wchodziliśmy. I jeszcze ostatni rzut
oka na Nysę Kłodzką i na spustoszenia, jakie poczyniła. To miejsce naprawdę nie wygląda tak, jak go zapamiętałam. Ostatni rzut oka na to miejsce, gdzie byliśmy. W górze widać Biały Krzyż, to tam właśnie byliśmy. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym vlogu już z mojego biurka podczas filcowania.